Dzieci Kukurydzy 2, ostateczne poświęcenie. Rzeczywiście wiele woli wymagać będzie od ciebie obejrzenie tego filmu. To jest naprawdę ostateczne poświęcenie, jeżeli stwierdzisz, nie mam co dzisiaj robić, obejrzę jakiś dobry film i włączysz sobie właśnie Dzieci Kukurydzy. No rzeczywiście, nie róbmy sobie jaj, to są po prostu rzeczywiście nie najlepsze produkcje, no ale wybraliście, widzowie kanału Marcinowe Recenzje wybrali, więc omawiam. Słuchaj, fabuła, przeczytam ci zaraz opis, jaki jest na Filmwebie i domyślam się, że na podstawie tego opisu możesz podjąć decyzję, czy masz ochotę tenże film zobaczyć. Jest to bezpośrednio, można powiedzieć, kontynuacja jedynki. Po masakrze dorosłych obywateli Gatlin mieszkańcy sąsiedniego miasteczka przyjmują do siebie załamane krwawą tragedią apatyczne, osierocone dzieci. Dziennikarz John Garrett ma nadzieję podreperować reputację reportażem o tychże właśnie dzieciach. W podróż do spokojnego miasteczka położonego pośród pól kukurydzy zabiera ze sobą dorastającego syna Danego. Wkrótce po ich przybyciu zaczyna się ciąg niepokojących zdarzeń. Gdzie to było? Seria brutalnych morderstw wywołuje nerwowe napięcie wśród mieszkańców. Z czasem przerodza się ono w niekontrolowaną historię, a John Garrett sądzi, że trafił na historię swojego życia. I tak dalej oczywiście. Tak, jeżeli to brzmi tandetnie, sztampowo, jeżeli to brzmi tak, że masz w tym momencie ochotę iść do ubikacji i zwymiotować, to proszę bardzo, nie krępuj się jak najbardziej, bo twórcy tejże produkcji stwierdzili, dobra, mamy budżet. Budżet nie był największy, ale nie był też najmniejszy, bo tak sprawdzałem wcześniej właśnie na IMDb i budżetu było $900,000, więc całkiem powiedzmy przyzwoicie jak na tamte czasy, ale nie było to rzeczywiście super, bo to już jest rok 92, to jest film ma w tym momencie 32 lata, ale no jakoś to powiedzmy stwierdzili, damy sobie radę i może to rzeczywiście jakoś będzie. Na ten diaboliczny pomysł wpadł były dyrektor New World, nazywał się Larry Coppin i nabył on prawa do wielu rzeczywiście produkcji i szybko założył Transatlantic Entertainment z zamiarem wyprodukowania kontynuacji kilku filmów New World Pictures. Początkowo skład tychże filmów oczywiście obejmował Hellraisera 3, Children of the Corn 2, Wanted Dead or Alive 2, Angel 2, Crimes of Passion 2. Powstała tylko kontynuacja oczywiście do Hellraisera, Dzieci Kukurydzy i Avenging Angel. Zresztą w tej drugiej części miał wystąpić tak Ken Carpenter, z którym to wywiad miałem przyjemność zrobić jakiś czas temu. No nie udało się oficjalnie, ostatecznie i wystąpił tylko i wyłącznie w trzecim Hellraiserze jako jeden z scenobitów, ale nie o tym, oczywiście nie o tym. Problem jest taki, że to jest film ciągle bazujący na opowiadaniu, nie na książce, nie na powieści, na opowiadaniu Stephena Kinga, oczywiście Dzieci Kukurydzy, no i gdzieś tam po prostu stwierdzono, jedynka zarobiła, no to my zrobimy dwójkę, będzie rzeczywiście super, świetnie, może jakoś to się uda, kasa się nie zgadzać. I tak, kasa się zgadza oczywiście, bo jak już mówiłem wcześniej, budżetu było $900,000, a film zarobił niespełna $7 milionów, więc mnóstwo, naprawdę mnóstwo pieniędzy. Ale nie wiedzieć czemu akurat była to ostatnia produkcja z cyklu Dzieci Kukurydzy, która trafiła do kin. Pozostałe już oczywiście wtedy trafiały na VHS-y, teraz to już jest na VOD, na różnego rodzaju DVDs i tak dalej, tak akurat rzeczywiście było to wymyślone. Ale problem z tym, że właśnie tej kasy brakowało, jest tutaj bardzo, bardzo widoczny. To jest rzeczywiście... I to nie mówię tylko i wyłącznie o efektach wizualnych, bo to już się rozumie samo przez się, że tu mam napisane, że efekty wizualne to są poniżej krytyki. Domyślam się, że pewnie w Paincie na Windowsie 9.5 można byłoby zrobić lepsze albo podobne przynajmniej. Ale sytuacja jest taka, że to się rozkłada na wszystko. Mamy przede wszystkim zły scenariusz, bo no w porządku, ten dziennikarz, no niby próbuje, tak, no wiadomo, ostatni jego artykuł nie wyszedł, nie udało się, no może teraz będzie lepiej, bo rzeczywiście temat kontrowersyjny, a dobrze wiesz przecież, że wszelkiego rodzaju, no teraz byśmy pewnie powiedzieli clickbaity, wszelkiego rodzaju gównoburze tak zwane, no to po prostu świetnie się czytają, klikają, oglądają i tak dalej. Więc rzeczywiście takie to jest. I ta historia jego, tutaj z jednej strony mam właśnie jego próba odbudowania swojej reputacji, tutaj z drugiej strony oczywiście syn dorastający, ojca nie było w domu i tak dalej. Tylko jest problem w tym, że my to już widzieliśmy 100 000 razy. I to rzeczywiście już było grane mnóstwo filmów, to pokazywało nam. I tutaj akurat
Ja nie mam problemu z tym, żeby coś takiego zobaczyć, tylko niech tu będzie przynajmniej cokolwiek nowego, wiesz, coś tam fajnego, bo ten film nie straszy, no bo oczywiście ten film nie może straszyć, bo to jest innego rodzaju horror, ale tutaj rzeczywiście mają się dziać rzeczy, ma być krwawo i tak dalej, i tak dalej. O tym, czy tam tak jest, to będzie za chwilę, ale problem jest taki, że nie mamy dobrego scenariusza, ta fabuła kuleje i tak, no niemalże oglądasz, wiesz, jedno oko zamknięte, drugie przymknięte, tam może po drodze jeszcze coś wypijesz, bo niespecjalnie ten film jest interesujący. No, ja obejrzałem go od początku do końca. Tak, żałuję niestety. Teraz to jest półtorej godziny, półtorej godziny, którego nikt mi nie zwróci. O tak, nie będzie po prostu. I rzeczywiście jest to źle. Postacie nie są naprawdę dobrze narysowane, nakreślone. Mamy dziennikarzy, o jakie tam są downy, jakie tam są debile, jakie tam są głupki po prostu. Uwierz mi, sytuacja jest taka. No jedna z sytuacji, że jadą oczywiście sobie gdzieś, nie ma drogi, nie ma drogowskazu, to skręcimy tutaj między te pole kukurydzy, jednej i drugiej, nie? No i zaczyna oczywiście wiać, jest tornado, kierowca i tutaj jest dziennikarz. O, musimy, chodź, idziemy, wychodzimy, musimy coś zrobić. Wychodzą z auta, kierowca oczywiście gdzieś tam po drodze ginie, a ten pasażer tylko przychodzi dookoła furgonetki, żeby siąść na miejscu kierowcy. I potem mówi, chodź tutaj, bo tam miał oczywiście problem z odpaleniem silnika. Rozumiesz? Czyli nie da się po prostu wziąć, przesunąć. To amerykańskie auta, pamiętaj. Nie ma w podłodze skrzyni biegów. Skrzynia biegów jest automatyczna i to jest wszystko przy kierownicy. To jest jedna tylko oczywiście jeden z przykładów i możesz ktoś teraz powie, a czepiasz się stary. No czepiam się, bo ten film właśnie z takich głupot się składa. Tutaj rzeczywiście logicznych rzeczy za bardzo nie ma. Tutaj rzeczywiście nic się nie dzieje, nic tutaj, oczywiście mam ciekawostki i patrzę. Tak, są dobre rzeczy, pewnie, że są dobre. Fabularnie jest akurat, powiem tak, śmierć staruszki mi się bardzo, bardzo podoba, jakkolwiek by to nie zabrzmiało. Akurat tutaj użyto specjalnego dźwigu, wykopano dół, no postarano się, rzeczywiście wygląda to w porządku. No i też ten potwór gdzieś tam się niby pojawia, ale znowuż te $900,000, ten potwór naprawdę nie wygląda dobrze, on, powiem więcej, nie wygląda. Jest rzeczywiście bardzo, bardzo źle. Zresztą, kiedy oglądasz sceny, kiedy He Who Walks Behind the Rose, tak się oczywiście tutaj pięknie nazywa, on, który chodzi za zagonami, kiedy pod ziemią jak najbardziej się porusza, no to jest jak najbardziej wzięte z pierwszego filmu, ponieważ tak, dobrze, ale świetnie zgadujesz. Kasa się zgadzała, więc stwierdzono, że okej, że zrobimy tak, a nie inaczej. Zresztą dopiero co mówiłem oczywiście o Hellraiserze trzecim. Tak, te dwa filmy były kręcone jeden po drugim, żeby rzeczywiście zaoszczędzić koszty, więc jak będziesz oglądać Hellraisera trójkę zaraz po tym filmie, albo odwrotnie, to sobie przyuważysz, że nie tylko ekipa jest taka sama, ale i część aktorów się zgadza, bo rzeczywiście tak to miało być. No, gdyby Ken Carpenter wystąpił w dwójce i w trójce, to w tym momencie wszystko by pasowało idealnie. Ale brak tej kasy naprawdę odczuwalny jest we wszystkich aspektach tego filmu i to mnie bardzo martwi i to mi się bardzo nie podoba, bo rzeczywiście kiedy już chcesz nas wydoić, no to przynajmniej daj nam jakiśkolwiek sensowny produkt. No i tak naprawdę to, co się wtedy zaczęło, tak, w tym momencie to jest troszeczkę inaczej, ale dalej tak to rzeczywiście jest robione. I tutaj tą taniość czuć i to rzeczywiście jest bardzo, bardzo źle. Nawet scena finalna jest zmieniona. Nie powiem Ci, jaka jest teraz scena, aczkolwiek miało być takie, że pierwotnie John Garrett, czyli ten nasz dziennikarz, dzwoni do swojego tabloidu z budki telefonicznej przy drodze niedaleko pola kukurydzy, ale telefon zostaje połknięty, wciągnięty do ziemi przez tego, który chodzi za zagonami i oczywiście tak został zabity. No ale okazało się, że nie ma na to kasy, więc nie dość, że zmienimy tę scenę, to zmienimy zakończenie, więc to spokojnie, tutaj się niczego nie zdradzam, ale mi się też wydaje, że akurat to chyba nie jest taka sprawa, że musiałbyś, o proszę bardzo, musiałabyś tym się bardzo, bardzo interesować. Więc ten film jako fabuła nie działa, bo nie ma tejże fabuły. Efekty specjalne oczywiście są beznadziejne, to już mówiłem wcześniej. Jeżeli chodzi o postacie, tutaj również nie jest dobrze, bo tak naprawdę poza kilkoma aktorami to byli tylko i wyłącznie lokalni statyści. Nie to, że wiesz, już kogoś ściągnęli z Hollywood. Nie, pojedziemy tam i weźmiemy zwykłych naturszczyków. Tam się pojawiają różnego rodzaju Himmelsbachy i Maklakiewicze, więc po prostu jest beznadziejnie. Jest jedna rzecz, oczywiście oprócz zgonu starszej pani, która mi się bardzo podobała i tego nie mówię z przekąsem, to mówię rzeczywiście naprawdę. Chór
chór, naprawdę muzyka jest, ten temat przewodni jest fajny, ale akurat to jest chyba tak naprawdę w wielu filmach jest grane, że rzeczywiście przynajmniej aspekt muzyczny jest dobry, bo nawet Leprechaun był beznadziejny, ale miał coś w sobie. Dzieci kukurydzy. Władca lalek, tak? Władca marionetek również, Puppet Master również był taki sobie, ale rzeczywiście motyw przewodni był dobry i tutaj również ten właśnie motyw przewodni mi się bardzo podoba i to jest rzeczywiście fajna sprawa. Czy ten film działa jako straszak? Niestety nie. Bo ja oczywiście wiem, że tu to nie jest tego typu film, że tutaj będzie coś wyskakiwało i tak dalej. Nie, no tu w tym momencie, jak mówiłem wcześniej, musi się dziać dużo, musi się dziać nomen omen, dużo musi się lać syropu kukurydzianego z czerwonym barwnikiem. Tak, takiego akurat eksperymentu, właśnie takiego czegoś używają w Hollywood. I to się leje, ale to jest po prostu, oglądamy i to jest, ja cię kręcę. Jak można być tak tępym, żeby wejść po prostu w ścianę na przykład, co nie? Bardzo często to stosowane w filmach, wiesz, stoimy autem na skrzyżowaniu, 2 km, nic nie widać, nie ma żadnego auta, 2 km, piękny widok, nie ma nic, 2 km nie ma nic, wjeżdżamy, nagle coś uderza w nas jakieś auto. I właśnie takiego rodzaju tutaj mamy do czynienia z akcjami. Więc ten film tak naprawdę jak dla mnie w żadnym aspekcie nie działa. I to jest dla mnie śmieszne i sam Stephen King zresztą powiedział, że jeżeli chodzi o Dzieci Kukurydzy, on by się spokojnie obył bez kontynuacji, bez wszystkich kontynuacji. Więc domyślam się, że po obejrzeniu Dzieci Kukurydzy 2 Stephen King płacze bardzo. No ale czy ten film jest wart polecenia? Wiesz co, nie będę się wygłupiał, nie będę mówił tobie, gdzie mi tutaj uciekło. Nie będę tu mówił, że to jest jak najbardziej warte obejrzenia. Nie, naprawdę. Dzieci Kukurydzy 2, ostateczne poświęcenie. Tak, poświęć swój czas, jeżeli rzeczywiście jesteś osobą, która bardzo chce obejrzeć tę produkcję, pod warunkiem, że chcesz obejrzeć. Nie tak, że zobaczę, bo to może być ciekawe. Nie. Niespecjalnie jest dobra sprawa. No, wiele z tego filmu dobrego nie wynikło, chociaż tak naprawdę na planie tego filmu David Price, tak, czyli reżyser tegoż obrazu, poznał Marka Jonesa. No i panowie się zaprzyjaźnili, rzeczywiście wszystko było w porządku. No i ich współpraca zaowocowała właśnie rzeczonym wcześniej Leprechaunem. Dali nam Carla z Jennifer Aniston, znaną głównie, domyślam się, z serialu Przyjaciele, ale też akurat i z tejże produkcji, więc no, jakiś plus tutaj jest. No oczywiście też zgadzała się włoska firma Mammon na kasu, czyli szmal, bo jeżeli wydajesz 900 tysięcy euro dolarów, 900 tysięcy dolarów, a zarabiasz na tym prawie 7 milionów, no to rzeczywiście no tutaj jest, coś się zgadza, tylko znowuż nie do końca, bo gdyby to rzeczywiście była taka kura znosząca złote jajka i wąski by tych jajek nie urwał, no to czemu kolejna produkcja już nie wchodzi do kin tylko i wyłącznie na wideo? Można byłoby rzec, tylko i wyłącznie na VHS-y. Bo nawet jeżeli przecież przy okazji rzeczonego wcześniej Leprechauna czy Władcy Lalek, te produkcje zarabiały dużo mniej, oczywiście mowa o kolejnych częściach, a cały czas one powstawały. Więcej powiem, Władca Lalek cały czas powstaje i kiedy już kolejna część będzie chciałem powiedzieć w kinach, ale to oczywiście wiadomo, że chyba Full Moon Productions czy Full Moon Pictures wypuści kolejny film. Będzie omówiony, bo były już omawiane pozostałe części w cyklu Kultowe Horrory, ale wracając do Dzieci Kukurydzy, no niestety w tym filmie nie ma nic, co mogłoby się spodobać. Nie ma niczego, co rzeczywiście zaskakuje, nie ma niczego, co intryguje, dlatego ja tego filmu tobie nie mogę polecić. Rzeczywiście. Jeżeli nie było ci dane zobaczyć, a znajdę gdzieś, to wrzucę w opisie i w przypiętym komentarzu link do tegoż filmu. Możesz obejrzeć i sprawdzić, że po 32 latach to jest dobra produkcja. To rzeczywiście jest wszystko dobrze, fajnie wykonane. Czy rzeczywiście raczej nie ma co oglądać, bo no powiem w ten sposób. Nie jest to pierwszy słaby horror, który mi przyszło oglądać. Dobrze wiedzą o tym stali widzowie kultowych horrorów, bo takie nieraz perełki mi wybieracie, że aż po prostu jak śpiewał Lady Punk, strach się bać. Nie jest to też najgorsza produkcja, jaką widziałem, bo były też gorsze filmy, które trzeba było przeżyć, chociażby, co to było ostatnio takiego słabego, Jeepers Creepers 4 bodajże, to było rzeczywiście również niedobre, ale ten film zawodzi w głównym aspekcie. Nie straszy, nie ma ciekawej, interesującej fabuły, nie jest zabawny. Jego zabawność jest tak samo super świetna jak tejże recenzji, więc jest źle. Postacie są nakreślone słabiutko i nie mogę. No nie mogę, po prostu dziękuję bardzo, weź, wyłącz, jak masz już pokazało ci napisy, włączę,
Odpuść sobie Dzieci Kukurydzy 4, będzie za chwilę, ale Dzieci Kukurydzy 2 to jest rzeczywiście dno dna. Jest źle. Ostateczne poświęcenie? Tak, ostatecznie poświęciłem temu filmowi 1,5 godziny oglądania, potem powiedzmy nagrywania, sprawdzania, no powiedzmy jakieś 6 godzin. Jeszcze pewnie się nad nim pochylę przy okazji odcinka z ciekawostkami podsumowującymi tę serię i później już o Dzieciach Kukurydzy zapominam, bo to nie jest film, który bym chciał pamiętać, to nie jest film, który rzeczywiście mnie w jakiś sposób interesuje, to jest po prostu film, tak, którego trzeba jak najszybciej zapomnieć. A na tej liście tutaj pewnie, że tak, jest mnóstwo kultowych horrorów. Obejrzyj, bo warto.